Już jakiś czas temu na kanale opublikowałem kilka filmów na temat telewizora Philips Ambilight PUS7303/12. W filmach tych opowiadałem Wam o telewizorze, przedstawiałem Wam swoją opinię po dłuższym czasie użytkowania, poznaliście jego niepodważalne zalety, były też delikatne wady. Mimo tych małych niuansów, jak na przykład wymieniony pilot na nowy, to nie miałem się do czego zbytnio przyczepić. Minęły jednak już 4 lata od zakupu i chciałbym Wam przedstawić, jak zmieniło się moje zdanie na temat tego telewizora. A może nawet nie jak zmieniło się, a co nowego wyszło, co nowego zauważyłem, czego może wcześniej nie dostrzegałem lub czego wcześniej nie było. Jesteście ciekawi? Zostańcie ze mną! Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Philips to jedyna marka na rynku, która oferuje zintegrowany z telewizorem zestaw oświetlenia, który reaguje na to, co aktualnie dzieje się na ekranie. Nie trzeba kupować dodatkowych LEDów, montować kabelków, ustawiać lampek, nic z tych rzeczy. Po prostu odpalamy telewizor i cieszymy się pięknym podświetleniem, które zmienia się w miarę tego, co dzieje się na ekranie. Super, prawda? Niby tak, ale ma też to swoje wady. Chyba największą wadą tego, że Philips ze swoim Ambilightem jest monopolistą na rynku podświetlenia LEDowego jest to, że chcąc mieć zintegrowane podświetlenie, musimy kupić telewizor Philipsa. I teraz, żeby było to jasne, nie chodzi o to, że to zła marka, że robi złe produkty. Chodzi o to, że musimy brać Ambilight z całym inwentarzem, jaki oferuje nam ten konkretny producent. I matryca może nam bardziej podobać się u Samsunga. Pilot jest fajniejszy w LG, a system menu w Sony. To jeżeli chcemy Ambilight, to musimy iść w Philipsa. Nie ma alternatywy. Na szczęście pilot w tej wersji jest przyjemny, a system Android przejrzysty. To, co często da się słyszeć, kiedy jest mowa o telewizorach Philipsa, to to, że obraz jest słaby, że LEDy się wypalają. U mnie na szczęście nic z tych rzeczy nie wystąpiło. Ponadto firma od momentu kupna telewizora wypuściła sporo aktualizacji, jedne lepsze, drugie gorsze. Lepsze aktualizacje poprawiły znacząco parowanie się pilota. Tak jak kiedyś trzeba było raz, 2 razy w miesiącu sparować pilota z telewizorem, to teraz nie pamiętam, kiedy to robiłem. Parowanie samo w sobie jest proste i szybkie. Przytrzymujemy kilka sekund guzik na pilocie, czekamy paręnaście sekund i już. Nic trudnego, ale irytujące, że trzeba to robić. Ale muszę wspomnieć, że nawet niesparowany pilot działa. Zmienia funkcje, kanały, nie można tylko korzystać np. z funkcji głosowych. Lepsze aktualizacje znacząco poprawiły płynność samego systemu. Jego wygląd pod kątem użytkowym, menu działa dobrze, bez dużych lagów. Niestety, nie ze wszystkim jest tak kolorowo. Od jakiegoś czasu zauważyłem dość dziwną przypadłość telewizora, która objawia się zamrażaniem obrazu. Zdarzyło się to dopiero kilka razy na przełomie ostatnich miesięcy, ale po kupnie telewizora nie było tego typu rzeczy. Na wstępie mogę Wam powiedzieć, że wykluczyłem kwestię tego, że Android jest przeładowany, gdyż resetowałem do ustawień fabrycznych telewizor i problem ten nadal występuje. Objawia się to tym, że kiedy klikamy sobie w jakiejś tam aplikacji, czy to Disneya, czy to Netflixa, czy YouTube'a, to obraz jakby staje w miejscu, ale chyba wszystko pozostałe działa nadal w tle. Po czym to stwierdzam? Ano po tym, że Ambilight reaguje jakby na zmieniające się tło ekranu. I czy to w przypadku Disneya, czy to w przypadku YouTube'a, czy to w przypadku innego Netflixa, widać, że jedziemy pilotem w lewo albo w prawo, bo zmienia się podświetlenie Ambilight, ale kompletnie nic nie dzieje się na ekranie. Wszystko jest zamrożone. Najgorsze w tym jest to, że nie wystarczy tylko wyłączyć telewizor z pilota. Trzeba odłączyć telewizor od prądu, tak aby system Android uruchomił się od nowa. Mam nadzieję, że to tylko chwilowa przypadłość i zostanie to szybko wyeliminowane nową aktualizacją. Ale skoro jesteśmy przy aktualizacjach, to muszę Wam wspomnieć o czymś jeszcze. Coś, co dla mnie osobiście jest genialną opcją, czyli wygaszanie ekranu. Funkcja, która pozwala na to, że telewizor chodzi sobie bez obrazu, nie jest już dostępna wszędzie. Otóż aplikacja preinstalowana przez producenta, YouTube, otrzymała jakąś aktualizację do wersji 4.05.001 i na tej też wersji kompletnie nie działają menu wbudowane w telewizor.
Nie to, że nie można czegoś tam niepotrzebnie włączyć. Nie można wejść do menu telewizora z poziomu aplikacji. Nic, nada, nie działa i już, jakby tej opcji wcześniej nie było. Nie zmienimy sobie barwy obrazu, nie zmienimy sobie ustawień Ambilight, nie zmienimy sobie ustawień dźwięku. Brzmi śmiesznie, wręcz abstrakcyjnie, ale tak jest. Powtórzę jeszcze raz, w aplikacji YouTube nie mamy możliwości obsługiwania menu telewizora. Dla mnie, osoby, która dużo słucha muzyki na wygaszonym ekranie, takie posunięcie to po prostu skandal. Błąd w aktualizacji czy celowe działanie? Nie wiem, ale też za bardzo mnie to nie interesuje. Chcę, żeby wszystko działało jak wcześniej. Jedyne rozwiązanie tej sytuacji to odinstalowanie aktualizacji YouTube'a do wersji 2.04.05. Wtedy wszystko działa jak należy. Znowu można używać menu telewizora i menu Ambilight. Ale, zawsze jest jakieś ale, odinstalowanie aktualizacji pomaga do czasu, jak aplikacja sama się nie zaktualizuje. I nie pomagają tu ustawienia, żeby TV się sam nie aktualizował. Chcesz czy nie, jak się wyłączy TV i włączy ponownie po kilku godzinach, to YouTube sam się zaktualizuje. Co z tym fantem zrobić? Nie wiem. Będę pisał do serwisu Philipsa, kombinował z aktualizacjami, ale na końcu i tak jestem zdany na łaskę firmy. Jeżeli ta sytuacja szybko się nie naprostuje, to będzie wielka szkoda, bo jak już mówiłem nieraz, telewizor ten naprawdę przypadł mi do gustu. I mój następny telewizor to też miała być marka Philips, również z opcją Ambilight. Słuchajcie, tak sobie składam ten film i właśnie wyczytałem ciekawą rzecz, już Wam pokazuję. Otóż okazuje się, że nie jestem jedyną osobą, która ma problem z działaniem niektórych funkcji w aplikacji YouTube i jak widzicie, odpowiedziane jest, że ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji aplikacji YouTube 4.11.xxx lub nowszej, a problem dotyczy tego, że w aplikacji YouTube na telewizorze nie reagują przyciski TV Exit. Czyli to są te same przyciski i ta sama grupa przycisków, która nie działa u mnie. Tak jak widać, jest już problem znany dla Philipsa i szukane będzie rozwiązanie poprzez aktualizację aplikacji do wersji 4.11.xx. Aktualnie najnowsza wersja to jest 4.10. Tak więc mam nadzieję, że coś z tym zrobią. Dajcie znać w komentarzach, czy też macie takie odczucia, czy też mieliście lub macie takie problemy. Tymczasem szerokości na drodze. Na razie, cześć!